Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj mamy zadanie stworzyć efekt loftowy na tynku dość cienkim. Ta struktura nie powinna być gruba, wżery powinny być drobne, powinien być loft. Kolory tynku są według projektu. Żeby stworzyć taki efekt, powierzchnia powinna być przygotowana jak pod malowanie. Nawet jeśli my chcemy stworzyć efekt niby niechlujny, jednak powierzchnia powinna być przygotowana bardzo dobrze. Teraz będziemy zaczynali. Od razu proszę postawić polubienie temu filmiku, żeby YouTube pokazał ten filmik jak można większej ilości widzów. Także jeśli kto postawi polubienie, to będę bardzo wdzięczny. No i teraz zaczynamy. Na poprzednio zagruntowaną powierzchnię nakładamy pierwszą warstwę. Pierwszą warstwę nakładamy standardowo, równo po całości, nie grubo. Po położeniu tynku na pierwszą warstwę musimy ujednolicić powierzchnię i zlikwidować ryski, które nam powstały. Nałożyliśmy pierwszą warstwę, tynk zaczyna podsychać i teraz weźmiemy wilgotną gąbkę i wilgotną gąbką lekko zgasimy efekt. Po tym zabiegu powierzchnia powinna zostać chropowata, tylko nie taka wyrazista. Chropowatość powinna być bardzo drobna. I już gotowo, i teraz zostawimy, żeby to wyschło. Pierwsza warstwa podkładowa już wyschła i teraz będziemy nanosili drugą warstwę dekoracyjną. Ta powierzchnia dekoracyjna nie powinna być idealna, ale i nie brzydka. Można jeszcze szczotką poprawić. Można jeszcze bardzo cieniutko dać napaczkę tynku. I jeszcze w miarę podsychania tynku można wziąć opalarkę, tylko bardzo ostrożnie, żeby nie zagotował się materiał i jeszcze zrobić punktowo spękanie. I teraz zostawimy, żeby ta warstwa wyschła i będziemy nakładali trzecią dekoracyjną warstwę. Na kolejną warstwę dekoracyjną bierzemy tynk w innym kolorze, mam jasny kolor. Do tej drugiej warstwy potrzebujemy bardzo mało tynku, dokładnie kilkadziesiąt, nawet mniej niż 10 gram i do tego dodajemy wody. Ile wody? Wszystko zależy od tego, jaki efekt trzeba stworzyć. Tutaj ciężko powiedzieć. Nawet dokładnie nie będę mieszał ten tynk, żeby zostało i mączka i wszystko. W razie czego zawsze można dodać tynku albo wody. I teraz bierzemy mokrą, wilgotną gąbkę i zaczynamy nanosić, tworzyć efekt. Oczywiście nabieramy tynku na gąbkę, odbijamy, żeby nie było zbyt dużo tynku na gąbce i nanosimy. I tak po całości. Na początku można nałożyć mniej tynku, a zawsze można dołożyć, zagęścić. Nałożyłem tynk po całości. Oczywiście widać, że nakładałem jego bardzo nierównomiernie. Niech teraz wyschnie, zobaczę, ewentualnie być może jeszcze trzeba będzie gdzieś dołożyć. Jak wyschnie bardziej, to będzie widać i dalej będziemy jeszcze dopracowywali ten efekt. Do zobaczenia. I już tynk jest suchy. Według mnie to efekt już byłby ok, ale muszę zrobić tak jak na projekcie. Biorę gąbkę do szlifowania, bardzo drobnym ziarnem, tutaj mam 180 i zaczynam szlifować. Nie tak, żeby szlifować, zdzierać wszystko, a tylko zmienić efekt. I już poszlifowaliśmy, posprzątaliśmy. Zadaniem szlifowania było nie to, żeby wyszlifować i wygładzić powierzchnię, a za pomocą szlifowania musieliśmy jeszcze dodatkowo wzmocnić efekt, więc szlifować trzeba tak jak malować. I jeszcze musimy zaimpregnować powierzchnię, żeby ona się nie brudziła.
Імпрэгнуємо на дві warstwy. Положимо першу warstwę імпрэгнату і по висняттю положу другу warstwę імпрэгнату. Ефект досить лофтовий, але проєкт лофтовий і ефект теж повинен бути лофтовий. Дякую bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo, że byliśmy razem. Będę wdzięczny za polubienie moich filmików. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia w nowych filmikach.